Witam w kolejnym odcinku na kanale marki Sherman. Dziś zaprezentujemy bardzo ciekawe i innowacyjne urządzenie do spawania metodą TIG prądem stałym DC, które jednocześnie możemy wykorzystać do czyszczenia spoin w stali nierdzewnej. Zapraszam do oglądania. DigiTIG 214 Clean to małe, przenośne, 200A urządzenie zasilane jednofazowo napięciem 230 V, przeznaczone głównie do spawania metodą TIG stali węglowych, stali nierdzewnych oraz metali kolorowych. Urządzenie umożliwia pełną cyfrową regulację i sterowanie. Wyposażone jest w funkcję zimnego spawania Cold Welding, umożliwiającą spawanie cienkich elementów dzięki bardzo niskiej emisji ciepła w strefie łączenia. Ponadto posiada zajarzenie HF oraz TIG Lift, tryb pracy dwutakt-czterotakt, możliwość spawania w pulsie, opcję Smart Gas i możliwość zapisu 10 kanałów pamięci. Panel sterowania został tak zaprojektowany, aby w szybki sposób wybrać i przygotować urządzenie do konkretnej pracy. W lewym górnym rogu wybieramy metodę pracy: spawanie MMA, TIG lub czyszczenie spoin tryb Clean. Wybierając spawanie elektrodą otuloną MMA, możemy regulować pokrętłem wartość prądu spawania oraz wciskając pokrętło wybrać i regulować dodatkowe funkcje jak Hot Start i Arc Force. Wciskając i przytrzymując przycisk około 2 sekund włączamy lub wyłączamy opcję VRD, co zostanie potwierdzone diodą na panelu. Wybierając metodę TIG poruszamy się po drzewku z parametrami dla tej metody. Możemy zmieniać i precyzyjnie regulować wartości takie jak wypływ gazu przed, prąd początkowy, czas narastania prądu, prąd główny, czas opadania, prąd krateru oraz wypływ gazu po zakończonym spawaniu. Wybierając tryb Puls możemy dodatkowo regulować parametry takie jak prąd dolny, częstotliwość zmian prądów oraz określić długość faz dla prądu górnego i dolnego. Spawając w pulsie mamy pełną kontrolę nad dynamiką i tempem spawania. Nie przegrzewamy materiału, a spoina wychodzi bardzo estetyczna. Odmianą spawania w pulsie jest spawanie trybem Cold, czyli zimne spawanie. W tym przypadku urządzenie pozwala na precyzyjne regulacje czasu impulsu uderzenia zadanym prądem. Nie ma tu fazy prądu dolnego, przez co do materiału dostaje się tylko niewielka emisja ciepła. Możemy także określić czas przerwy między impulsami i powtarzać zadany cykl. Jeżeli dobrze dobierzemy parametry, jesteśmy w stanie pospawać naprawdę cienkie elementy, jak na przykład ostrza noży do tapet. Ustawiając wysoki prąd i krótki czas impulsu, możemy spawać elementy bez użycia spoiwa. Energia cieplna będzie na tyle duża, że połączy elementy. Urządzenie bardzo dobrze i stabilnie pracuje na niskich prądach. Nie ma problemów z zajarzeniem i utrzymaniem łuku spawalniczego. Dostępna na panelu opcja Smart Gas powoduje automatyczne dobranie długości wypływu gazu po zakończonym spawaniu do zadanych parametrów spawania. Włączając tą opcję mamy pewność, że nie dojdzie do utlenienia spoiny. W każdej chwili możemy zapisać parametry do pamięci urządzenia i korzystać z nich w razie potrzeby. Aby zapisać, wybieramy opcję Save, wybieramy numer kanału i ponownie wciskamy i przytrzymujemy przycisk. Ładowanie odbywa się podobnie, jednakże wybieramy w tym momencie opcję Load. Przejdźmy teraz do pokazania dodatkowej funkcji, którą oferuje to urządzenie, a mianowicie czyszczenie spoin nierdzewnych. Aby móc skorzystać z tej opcji, należy wybrać opcję Clean na panelu i uzbroić urządzenie w uchwyt do czyszczenia. Dołączony jest on do zestawu. Uchwyt podpinamy w gniazdo dodatnie, czyli odwrotnie jak dla metody TIG. Sam uchwyt wygląda niemal identycznie. Główkę palnika uzbrajamy w specjalne włosie, które umożliwia czyszczenie elektrochemiczne. Końcówka włosia powinna być jak najbardziej zwarta i sztywna.
W zestawie urządzenia znajduje się proszek do przygotowania roztworu czyszczącego. Proszek należy rozmieszać w wodzie w stosunku 1 do 10 lub maksymalnie 1 do 20, czyli na 1 lub 2 litry wody. W zależności od pracy, to jest stopnia przebarwienia spoin, dobieramy potrzebne stężenie roztworu. Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy ze środkiem czyszczącym, korzystać ze środków ochrony osobistej zalecanej w instrukcji oraz wykonywać pracę w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Po przygotowaniu roztworu oraz próbki do czyszczenia możemy przystąpić do pracy. Na spoinę nanosimy roztwór, aby w trakcie czyszczenia płyn znajdował się pod włosiem czyszczącym. Należy zaaplikować kilka takich dawek. Ustawiamy prąd czyszczenia. Obecnie pracujemy w połowie zakresu. Następnie przykładamy włosie, wciskamy przycisk i poruszamy się jednostajnym ruchem wzdłuż spoiny do momentu uzyskania żądanego efektu. W razie konieczności czynność należy powtórzyć. Po zakończonym czyszczeniu spryskać należy spoinę obficie wodą i wyczyścić. Efekt można zobaczyć niemal natychmiast. Urządzenie oraz środek czyszczący radzą sobie bardzo dobrze nawet z mocno przebarwionymi spoinami. Wyładowania elektryczne występujące pod włosiem w trakcie czyszczenia są czymś naturalnym i nie należy się tym obawiać. Jeżeli komuś zależy na lepszych efektach wybłyszczających spoinę, należy skorzystać z pozostałych środków dostępnych w ofercie marki Sherman. Zapraszam do zakupu i oglądania naszego kanału. Pozdrawiam.